Cześć, to ja, Kami. Jeśli tu jest ktoś po raz pierwszy, to witam serdecznie. Jestem coachem inteligencji emocjonalnej, dyrektorem HR-u w japońskiej firmie IT, praktykuję reiki i mieszkam w Arizonie. Mam też inne talenty, ale przecież nie będę tu wszystkich wymieniać. Nagrywam filmiki o wadach, które też mam i staram się je akceptować. Dziś porozmawiamy o czymś ważnym, a raczej o kimś. Jak to jest być osobą wysoko wrażliwą, czyli człowiekiem z wbudowanym radarem, który wykryje emocje, światło, dźwięki i zapach gotowanej brukselki zza 3 ścian. Zawsze jak się przyznaję, że jestem taką osobą, ludzie patrzą na mnie, jakbym właśnie wyznała, że rozmawiam z roślinami albo prowadzę tajną farmę świnek morskich w szafie. Od razu lecą teksty jak czyli jesteś nieśmiała, introwertyczna, dramatyczna. A moje ulubione to jest trzeba będzie chodzić koło niej, jak po polu minowym. Najlepiej w kapciach. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego po spotkaniu z sąsiadką musisz 3 godziny leżeć pod kocem i analizować każdą jej minę, to może jesteś taki jak ja, HSP, Highly Sensitive Person. Nie mylić z HBO ani GPS-em. Społeczne wyobrażenie o osobach wysoko wrażliwych? Cóż, najczęściej postrzega się nas niczym kruche, XIX-wieczne, porcelanowe filiżanki, estetyczne, ale lepiej nie dotykać, bo jeszcze się rozpadniemy. Genetyczna loteria życia? Przegrana. A w nagrodzie pocieszenia dostajesz darmowy nadmiar emocji i łzy. To tak na zapas. Nie wierzycie? Wpiszcie sobie w Google hasło Highly Sensitive Person. Co wyskakuje? Podrażnienia skóry, płaczące dzieci, bóle głowy. PR tej cechy to totalna katastrofa wizerunkowa. Wrażliwość ewidentnie potrzebuje nowego menadżera, bo na razie wygląda, jakby miała katar od emocji. Ale czas to odczarować, bo wrażliwość to nie słabość, to supermoc. Nasze zmysły mają tryb Ultra HD. Emocje są jak filmy w 4D, a empatia działa jak Wi-Fi w każdej kawiarni. Zawsze włączona. Smutek jest głęboki, miłość jest prawdziwa, a radość czysta. Empatia jest nieograniczona, a troska nie ma końca. To niekończący się proces osmozy. Przyjaciółka płacze? Płaczemy razem. Nieznajomy na przystanku ma zły dzień? I już to wiemy. Kot sąsiada ma egzystencjalny kryzys? Czujemy. Oczywiście przez całe życie słyszałam takie klasyki gatunku: nie bierz wszystkiego do siebie, musisz się zahartować, jesteś zbyt wrażliwa, weź się w garść. Jakby bycie empatycznym było jakimś błędem fabrycznym. Sorry, że nie jestem z serii model Teflon 3000, nic nie rusza, nic nie wzrusza. Więc nosiłam niewidzialny znak ostrzegawczy. Uwaga, żywe serce na pokładzie. Ludzie tego nie czytali. Pewnie czcionka była za delikatna. I z czasem odsunęłam się od świata. Wieczory w kocu, tkliwe filmy, analiza każdej rozmowy, jakby to była scena z detektywa Monka. No i te romansturbacje emocjonalne, zakochiwanie się w bohaterach, którzy nie istnieją. Zakończenie filmu? Łzy. Znowu. Bo życie nie wyglądało tak, jak na ekranie. Psycholog? Był, ale głównie zainteresowany moimi traumami z dzieciństwa. 0 wskazówek co do tego, co zrobić z moim chaosem dzisiejszym. Więc odpowiedzi zaczęłam sobie szukać sama. Duchowość, neurobiologia, fizyka kwantowa, emocje, psychologia. Z każdej dziedziny trochę, jakby moje życie było quizem z wiedzy ogólnej. I kiedy wreszcie poczułam, że stoję stabilnie na nogach, oczywiście w miękkich skarpetkach, bo twarda podłoga to nie dla mnie, zapragnęłam pomóc innym, tym, którzy tak jak ja czują zbyt mocno. Kilka faktów z życia superwrażliwca, czyli człowieka z emocjonalnym Wi-Fi na pełnym zasięgu. Mój mózg nie ma przycisku pauza.
Ma tylko przywijaj w kółko wszystko. Co kiedy powiedziałaś, nawet w 3. klasie. Horrory? Nie, dziękuję. Nawet Kraina Lodu wywołuje u mnie mini atak paniki, jeśli ktoś podnosi głos. Po obejrzeniu Szczęk bałam się wchodzić do basenu przez lata. Nadal nie ufam jeziorom ani rybom. A spanie? To jest misja z NASA. Moja poduszka to święty greal komfortu. Nie za miękka, nie za twarda. Gdy ją zgubię, mam żałobę. Ale są plusy. Połączenia z ludźmi są głębokie jak rozmowa o sensie życia o 2 w nocy przy winie. Intuicja? Mam wewnętrzny GPS, który wie szybciej niż ja, że ktoś mnie okłamuje. A takich jak ja jest 15% społeczeństwa, więc nie jestem sama. Chociaż często się chowamy jak saszetka lawendy w szufladzie. Niby niewidoczna, ale robi klimat. Lubię spokój. Lubię znajomych. Lubię jak nikt nie krzyczy, nie sapie, nie mlaska. A jak już muszę iść na jakąś imprezę z tłumem, wiecie, to takie wydarzenie, gdzie ludzie się śmieją za głośno i pyczają, czemu jesteś taka cicha, to potem przez 2 dni muszę się regenerować jak panda po maratonie. Potrzebuję ciszy, herbatki i książki lub Netflixa. A empatia? Przekleństwo i błogosławieństwo w jednym. Czuję, co ty czujesz. Nawet jeśli tylko piszesz komentarz na Facebooku. Hebrajskie powiedzenie mówi, gdy jedno płacze, drugie czuje sól. No to ja jestem tym drugim. Cały czas. Wrażliwce to ludzkie sensory. Rejestrujemy każdy niuans. I dlatego ciemność do spania to mus. Kap kranu u sąsiada, pobudka o 2:43 murowana. Zajebiście. A teraz taka ciekawostka dnia. Prosto z działu co? Połowa osób wysoko wrażliwych to faceci. Tak, dobrze słyszysz. Wygląda na to, że mężczyźni też mają uczucia. Po prostu często chowają je pod 3 warstwami. Memów, żartów o teściowej i zapachu karkówki z gryla. A szkoda, bo można być jednocześnie wrażliwym i silnym. Można uronić łzę na Królu Lwie i jednocześnie przenieść lodówkę. Legenda mówi, że istnieją tacy mężczyźni i że mają koty. Bycie wrażliwym nie jest chorobą. To tak jak kolor oczu. Po prostu jesteś taki od urodzenia. Mój typ? Zielone oczy, serce jak arbuz i reakcje emocjonalne jak rollercoaster. Wrażliwość to dziś jakby wstydliwa pięta achillesowa. A przecież kiedyś społeczeństwo kochało poetów, marzycieli, filozofów. Bez Da Vinciego, Chopina, Chegandiego świat byłby jak fast food bez przypraw. Nie twierdzę, że każdy wysoko wrażliwowiec to Gandhi w wersji deluxe. Ale większość z nas chce po prostu dorzucić trochę światła do tego ciemnego, emocjonalnego kociołka świata. Bo wiemy, jak to jest, gdy jest ciemno. Albo gdy emocje zalewają cię jak tsunami, a ty do obrony masz tylko plastikowy długopis pogryziony przez psa. Problem w tym, że próbujemy udawać normalnych. Wiecie, tych ludzi, co piją kawę z uśmiechem, a nie z napadem emocjonalnych rozkmin. I co się dzieje? Wypalamy się jak świeczka na parapecie. Gdyby wszyscy HPS-i zniknęli z dnia na dzień, świat byłby jak PowerPoint bez animacji. Funkcjonalny, ale nijaki. Każdy jest wrażliwy na swój sposób. My jesteśmy po prostu turbowersją. Dlatego tak ważne jest, by mówić o wrażliwości z humorem, bez wstydu, z herbatką w ręku, w miejscach pracy, w szkołach, na TikToku i w życiu. W końcu kto, jeśli nie my, uratuje świat przed całkowitym brakiem uczuć? Jeśli jesteś HSP, witaj w klubie. Zostaw komentarz, jeśli czujesz, że ten filmik był jak ukojenie dla twojej duszy. Daj łapkę w górę, to dla mnie jak miękka poduszka pod emocje. I subskrybuj, obiecuję więcej czułości, śmiechu i prawdy. No zdecydowanie nie ludzi. No tego nie obiecuję.